Bez tych osób nasze życie nie byłoby takie samo. Pierwsza osoba na liście to Natalie Portman. Nawet taki trochę szok dla mnie, bo jestem jej wielką fanką, jest ona jedną zdecydowanie z moich ulubionych aktorek, więc byłam naprawdę bardzo zaskoczona, kiedy dowiedziałam się, że urodziła się w Jerozolimie. W wieku 3 lat razem z rodzicami przenieśli się do Waszyngtonu, później jeszcze w Stanach Zjednoczonych się przenosili kilkukrotnie, aż wylądowali, kiedy miała 9 lat w Nowym Jorku. Natalie ma w ogóle bardzo ciekawą historię rodzinną, bo oboje jej rodziców są Żydami, natomiast ojciec był synem imigrantów z Polski i Rumunii, a matka z Austrii i Rosji. Z kolei dziadek ze strony ojca pochodził z Rzeszowa i niestety zginął w Auschwitz-Birkenau, natomiast prababcia ze strony ojca podczas II wojny światowej była brytyjskim szpiegiem. Już jako dziecko Natalie grała w wielu sztukach teatralnych, natomiast taki swój pierwszy debiut filmowy miała w wieku 13 lat w filmie Leon Zawodowiec, zresztą z kolei znowu moim ulubionym. Co ciekawe, na początku reżyser odmówił tej roli dla Natalii, stwierdził, że jest po prostu za młoda, natomiast kiedy pokazała mu swoje umiejętności, to już nie było o czym dyskutować, natychmiast tę rolę dostała. Ponieważ grana przez Natalie Matylda w tym filmie sporo pali papierosy, to rodzice Natalie nie zgodzili się na to, żeby w filmie było więcej niż 5 scen, w których ich córka będzie paliła. Paliła to właściwie też trochę za duże słowo, bo taka umowa pomiędzy reżyserem a rodzicami Natalie Portman była, aby Natalie tylko jakby brała tego papierosa do ust, natomiast nie wolno było nagrywać jej, kiedy się zaciąga, kiedy wdycha, wydycha dym. Także to było takie bardzo udawane palenie. Oczywiście ciężko się dziwić rodzicom, w końcu miała tylko 13 lat. Talent i ciężka praca opłaciły się, bo została laureatką Oscara za rolę w filmie Czarny Łabędź, który też znowu bardzo polecam. Oprócz tego była jeszcze dwukrotnie nominowana, otrzymała także 2 Złote Globy i 13 innych nagród. Jeżeli oglądasz ten filmik, to na 90% myślę, że korzystasz z portalu, który został wynaleziony właśnie przez tego człowieka, czyli z Facebooka. Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, urodzony w żydowsko-amerykańskiej rodzinie. Jego rodzice mają korzenie austriackie, polskie i niemieckie. I w ogóle uważam, że teraz sporo antysemitów powinno w takim razie usunąć sobie konta na Facebooku, bo to taka trochę hipokryzja, nie? Korzystać z portalu wymyślonego przez Żyda. Trochę się kłóci jednak ze światopoglądem. W każdym razie w 2008 roku został okrzyknięty według Forbesa najmłodszym miliarderem świata, a w 2020 roku zajął 4. miejsce najbogatszych ludzi na świecie. Mark studiował na Harvardzie i tam zresztą też właściwie powstał Facebook. Został uruchomiony w 2004 roku, natomiast wtedy z takim zamysłem, żeby to był po prostu portal dla studentów. Ale w 2012 roku, kiedy Facebook jako firma po raz pierwszy wystąpił na giełdzie amerykańskiej Nasdaq, stał się najwyżej wycenioną spółką giełdową w historii w dniu swojego debiutu. Kolejna postać, Sergey Brin. Brzmi nieznajomo? Tylko przez chwilę, bo on jest współtwórcą Google, więc znowu myślę, że jednak ci antysemici będą mieli ciężko, bo i bez Facebooka, i bez Google to nie będzie im łatwo w dzisiejszym świecie. W każdym razie urodził się w ZSRR jako syn matematyków żydowskiego pochodzenia i plasuje się na dzisiaj na 7. miejscu najbogatszych ludzi na świecie z majątkiem 66 miliardów dolarów. A i jeszcze został uznany za najbogatszego imigranta w Ameryce. Urodzony w 1879 roku w Niemczech, w 1921 laureat Nagrody Nobla, twórca teorii względności i autor wynikającej z niej równoważności masy i energii sformułowanej słynnym wzorem E równa się mc². Chyba nikomu nie muszę przedstawiać, Albert Einstein również był Żydem. Uważany za największego fizyka XX wieku, opublikował ponad 450 prac, w tym 300 naukowych. Co ciekawe, powiedział bardzo interesującą rzecz, kiedy w 1918 roku zapytano go o teorię względności. Mam tu ściągę, bo nie zapamiętam tego, więc Wam po prostu przeczytam. Jeśli teoria względności okaże się prawdziwa, Niemcy nazwą mnie Wielkim Niemcem, Szwajcarzy Szwajcarem, a Francuzi Wielkim Uczonym. Jeśli teoria natomiast okaże się błędna, Francuzi nazwą mnie Szwajcarem, Szwajcarzy Niemcem,
a Niemcy Żydem. Znacie, że bardzo trafne sformułowanie. W ogóle po śmierci Einsteina, jeszcze przed kremacją, bez zgody rodziny, Thomas Stoltz Harvey z szpitala w Princeton wyjął mózg Einsteina, bo stwierdził, że kiedy neurologia zyska na postępie, kiedy w przyszłości neurologia będzie dużo bardziej rozwinięta, to będzie można zbadać mózg Einsteina i sprawdzić, co było przyczyną tak niespotykanej inteligencji naukowca. Jedną z takich ciekawszych rzeczy jest to, że w 1952 roku zaproponowano Albertowi funkcję drugiego prezydenta Izraela, natomiast odmówił, twierdząc, że nie nadaje się na tak poważną funkcję i on woli gdzieś tam się zamknąć ze sobą w domu, ze swoimi książkami, z nauką, co zresztą uczynił, bo w 1953 został honorowym rektorem na Uniwersytecie Hebrajskim. Oczywiście ta lista nie mogłaby się obyć bez tak wpływowej i fantastycznej, wspaniałej, silnej kobiety, jaką jest Tzipi Livni, czyli izraelska polityk, dyplomatka i prawnik. Swoją drogą też była agentka Mossadu. Po pierwsze, została ona uznana za najbardziej wpływową kobietę Izraela i pobiła też rekord, jeśli chodzi o ilość funkcji pełnionych w rządzie, bo jest pierwszą wicepremierem, ministrem sprawiedliwości, ministrem agrokultury i ministrem mieszkalnictwa. W 2011 roku przez Newsweek i The Daily Beast została wpisana na listę jednej ze 150 Women Who Shake the World, czyli kobiet, które wstrząsnęły światem. Natomiast jeśli chodzi o rankingi Forbesa, 3 lata z rzędu w latach 2006-2008 otrzymywała tytuł jednej z najbardziej wpływowych, silnych kobiet świata. Służyła także w IDF, czyli Izraelskich Siłach Obronnych, jako kobieta porucznik, jako pani porucznik. W 1979 rzuciła studia po to, żeby zacząć pracę w Mossadzie, czyli izraelskiej organizacji wywiadowczej. Pracowała tam 3 lata, później zostawiła tę pracę po to, aby wyjść za mąż, zająć się życiem rodzinnym oraz dokończyć studia. Kolejna osoba to producent filmowy, scenarzysta, reżyser, czyli Steven Spielberg, a właściwie może powinnam powiedzieć Shmuel Spielberg, bo tak brzmiało jego imię hebrajskie. Urodził się w 1946 w Ohio, natomiast później uczęszczał do szkoły hebrajskiej w New Jersey. Znany jest z takich tytułów jak Szczęki, Lista Schindlera, Szeregowiec Ryan, Park Jurajski, E.T. czy Indiana Jones. Steven został odznaczony Medalem Wolności, dwukrotnie zdobył Oscara, 14 razy był do Oscara nominowany, oprócz tego ma też na swoim koncie 2 Złote Globy. Urodzony w 1941 roku w Minnesocie, autor piosenek, poeta, pisarz, piosenkarz z Nagrodą Nobla na swoim koncie w dziedzinie literatury w 2016 roku, czyli Bob Dylan. Zresztą ma na swoim koncie też piosenki, które zostały uznane za hymny pokoleniowe, takie jak na przykład The Rolling Stone, Blowing in the Wind czy Hurricane. Bob Dylan ma tak wiele osiągnięć, że z pewnością należy mu się oddzielny odcinek, natomiast zdobył za swoją twórczość nagrody Grammy, Oscar, nagrodę Pulitzera, Złote Globy, prezydencki Medal Wolności oraz Narodowy Medal Sztuki. Jeśli natomiast chodzi o historię rodzinną Boba, to jego dziadek ze strony ojca wyemigrował do Stanów z Odessy na obecnej Ukrainie po pogromach antyżydowskich, które miały miejsce w 1905 roku. Kolejna osoba, urodzony w 1942 roku w Nowym Jorku, w żydowskiej rodzinie. W 1968 utworzył swoją pierwszą firmę wraz ze swoim przyjacielem o nazwie Calvin Klein. Calvin Klein również był Żydem. Co ciekawe, wraz z Ralphem Laurenem na Bronxie byli liderami wśród społeczności imigrantów żydowskich. Po swoim pierwszym dużym pokazie w Nowym Jorku na Fashion Week został okrzyknięty nowym Yves Saint Laurent i gwiazdy, które ubierały się w jego kolekcjach czy występowały w jego pokazach, to na przykład Justin Bieber, Cindy Crawford, Kate Moss, Jamie Dornan, Kendall Jenner i Naomi Campbell. W 2002 roku sprzedał swoje imperium koncernowi Philips Van Heusen za kwotę $450 milionów. To by było tyle na dzisiaj, kochani. W ogóle mam na tej liście oczywiście dużo więcej osób i jest też sporo Polaków, ale stwierdziłam, że dla Polaków zrobię oddzielny odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy interesuje Was kolejna część takiej serii, już abstrahując od Polaków, ale o osobach z innych krajów. Łapki w górę, jak Wam się filmik podobał, subskrybujcie mój kanał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ściskam Was najmocniej, buźka, hej!